Dzień dobry wszystkim. Wyposażenie kuchni jest równie istotne i ważne, jak jej dobre zaprojektowanie, rozplanowanie. Od tego zależy, czy ta kuchnia będzie praktyczna, czy będzie ona funkcjonalna i dobrze nam się z niej będzie korzystało. Nowoczesna kuchnia to nie tylko fronty, to nie tylko solidne blaty, to nie tylko pas między meblami, ale właśnie to, co włożymy do niej, do tych szuflad, do tych szafek. Jak ją sobie dopasujemy pod siebie, pod swoje przyzwyczajenia, preferencje. Aby tak zrobić, najlepiej wykonać taką kuchnię na wymiar, najlepiej iść do studia kuchennego, tak jak ja to dzisiaj zrobiłem. Jestem w zaprzyjaźnionej firmie, w zaprzyjaźnionym studiu kuchennym w firmie Drewmar w Szanowie, za co dziękuję, bo mogę Wam pokazać na ich meblach, jak właśnie dobrze i solidnie wyposażyć taką kuchnię. Ja nazywam się Marek Suchocki, prowadzę portal aranżacjawnętrz.com.pl i zapraszam Was do tego odcinka. Zaczynamy! Nowoczesna kuchnia jest dzisiaj bardzo często bezuchwytowa. No i super, ale niestety nieraz, jeżeli Panie mają dłuższe paznokcie, mogą się namęczyć. A po co? Mamy po to XXI wiek, aby zastosować chociażby coś takiego. Lekko naciskamy, do góry nam się szafka otwiera. Szczególnie fajna sprawa dla niskich osób. Teraz przyciskamy sobie przycisk i zamykamy. Łatwe? No łatwe. Możemy to zrobić jeszcze łatwiej w dolnych szafkach. Zobaczcie, mam to udogodnienie w domu i tak naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez niego. Wyobraźcie sobie, macie brudne ręce, pełne obierków, chcecie coś wyrzucić do śmieci, no i co wtedy? Lekko dotykamy kolanem, szafka nam wyjeżdża, wyrzucamy tutaj, mamy piękne pojemniki na śmieci i później lekko znowu popychamy, ta szafka się nam zamknie. Moje dzieci zresztą to robią z pół obrotu. No dobrze, a powiecie, co z lodówką bezuchwytową? Przecież lodówkę bardzo ciężko otworzyć. Ciężko? Chyba nie był problem, prawda? Zobaczcie, zostawiłem ją otwartą i co? Sama się zamknie. To też jest fajne udogodnienie. Nie musimy się martwić, jeżeli zostawimy taką lodówkę otwartą. Idziemy dalej. Wiele osób nie lubi mieć ponastawiane na blatach. Czy to jakiś robot kuchenny, Thermomix, czajnik, etc., etc. Lub mają, nie wiem, mieszkanie zrobione w stylu minimalistycznym. No i nie mogą mieć nastawione tak, żeby była wystawka. To co wtedy? Można wtedy zrobić coś takiego. Bardzo fajne, sprytne rozwiązanie. Tu akurat mamy robot kuchenny, ale wyobraźcie sobie, że macie toster, sandwich, coś, z czego często korzystacie. Użyjecie, popychacie później z powrotem, zamykacie i posprzątane. Nic nie jest nastawione, ładnie to wszystko wygląda. Myślę, że warto coś takiego u siebie zastosować. Na co warto postawić przy wyposażeniu kuchni? Jasne, każdy ma inne swoje przyzwyczajenia, preferencje, ale ja zawsze proponuję dużą ilość szuflad. Mogą być one głębsze, tak jak tutaj na garnki, talerze, mogą być płytsze, mogą być wewnętrzne. Zobaczcie, tutaj to pewnie i ja nawet bym miał porządek. Po prostu wszystko ładnie jest posegregowane. To jest naprawdę fajna sprawa. Wiemy, że nic nam nie będzie się przewracało, nic nam nie będzie latało czy trzaskało się po szafce. Tak jak wspomniałem, organizacja szuflad jest bardzo ważna, bo to naprawdę później nam ułatwia mocno życie. Możemy zrobić tego typu pojemniki na śmieci, posegregowane od razu. Nad tym mamy ładnie wykrojone na syfon pod umywalką, pod zlewozmywakiem. Możemy zrobić zwykłą taką matę w szufladzie, dzięki temu nie przesuwają nam się tutaj naczynia, albo kupić tego typu organizer. Idziemy, bierzemy na ogród sobie taki organizer z talerzami i jest wszystko fajnie i wygodnie. Zobaczcie, jak to może ładnie i ciekawie wyglądać. Starsze osoby zapewne pamiętają, jak w rogach kuchni chowało się butelki, słoiki, dlatego że ich za często się nie wyciągało. Było to po prostu niepraktyczne. A teraz żaden kłopot. Słuchajcie, każde miejsce jest wykorzystane. Wystarczy zastosować tego typu nerkę, kosz typu Le Manche lub zobaczcie taki kosz Magic Corner i mamy wszystko ładnie schowane. Można? No można. Czas na kolejne udogodnienie w kuchni. Wiadomo, że
projektując kuchnię, powinniśmy przewidzieć strefę przechowywania pożywienia. Jest to lodówka i jakaś szafka, spiżarka, jeżeli mamy, lub jeżeli nie mamy spiżarni, możemy zrobić coś takiego. Jest to taka szafka, w której naprawdę pomieścimy wiele rzeczy. Może to być właśnie tego typu cargo wyjeżdżające od razu z półeczkami, a może być to zrobione w ten sposób. Mogą być też zrobione takie pojedyncze, wysuwane półki, tak jak mamy to tutaj. One oczywiście mogą iść na sam dół. Tu akurat mamy ekspres do kawy, aczkolwiek tu poniżej również są tego typu półki. Fajne? No fajne. Aby taka kuchnia była praktyczna, funkcjonalna, nie możemy zapomnieć o oświetleniu. Nie tylko chodzi tutaj o design, o to, żebyśmy wieczorem sobie usiedli, romantycznie zjedli kolację, chociaż można oczywiście, ale o praktyczną stronę. Na dzień dzisiejszy, jasne, stawiamy na LEDy. Możemy to zrobić punktowo, tak jak tutaj mamy, lub tak jak w tym przypadku mamy wyfrezowane w płycie miejsce na pasek LEDowy i podświetlony cały blat kuchenny. Fajnie? No fajnie. A co teraz, jeżeli mamy brudne ręce i nie chcemy takiego włącznika dotykać? Wystarczy zastosować taki włącznik zbliżeniowy. Zobaczcie. Fajnie? Nie dotykałem niczego. Ok, ale jedno to jest oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie blatu, a druga sprawa, podświetlenie szafek. To też na dzień dzisiejszy coraz więcej się stosuje i słusznie, ponieważ wieczorem, w nocy nie musimy zapalać głównego światła, nieraz nie chcemy, nie możemy, a jak otworzymy szufladę taką, ona sama nam się podświetli i znajdziemy to, co potrzeba. Prawda, że sprytne i wygodne? Myślę, że się przyda. Może być ciut droższe podświetlenie całości, a można zrobić to również punktowo, a nieraz i wystarczająco, tak jak tutaj. Słuchajcie, dobrze wyposażona kuchnia to skarb. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że wszystkie tego typu dodatki podnoszą kwotę, podnoszą wartość tej kuchni, ale słuchajcie, przecież nie robimy tej kuchni na rok czy dwa. Robimy ją na wiele, wiele lat. Jeśli jak ktoś naprawdę lubi gotować, no to warto. Warto wydać, warto trochę przyoszczędzić więcej i dać kilka tysięcy nieraz, w zależności od tego, jakie to wyposażenie będzie, więcej, ale mieć ją praktycznie urządzoną. Jeszcze raz dziękuję Maćkowi z firmy Drewmar z Chrzanowa za udostępnienie studia kuchennego, Wam za zobaczenie tego odcinka. Jeżeli podobało się, to liczę na tą łapkę w górę, przycisk subskrybuj. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, na pewno odpowiem. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!